Hej, tu Body Beauty, Cześć, mam na imię Martyna. a ja jestem Monika. Dzisiaj opowiemy Wam o nowościach na naszych półkach, czyli o kosmetykach, które sobie zakupiłyśmy. Jest tego trochę, ja byłam w szoku, bo dość niedawno nagrywałyśmy taki filmik, ale tym razem wpadłyśmy w jakiś wir zakupów i nakupowałyśmy sobie. Ty na pewno, bo ja myślę, że ja chyba mam tutaj więcej zdobyć. Tak, dobra, to nie będziemy za dużo gadać, a zaczynamy od kroków pielęgnacji. Na koniec zostawimy z innego sklepu, to się już dowiecie za chwilę, ale zaczynajmy od oleju, ale takim ciekawym oleju, bo Tak. jest to olej, który ma zamienić się w piankę. Tak, czyli to ma być po prostu jeden produkt, którego używamy jako oleju i jako pianki, więc nie bawimy się dwa razy w zmywanie wszystkiego, tylko ten jeden produkt ma nam w zupełności wystarczyć. I my już wspominałyśmy o tym produkcie, chociaż dość dawno temu, że chciałyśmy przetestować, chciałyśmy sobie zakupić i w końcu nam się udało. Kupiłyśmy to i dolewkę. Tak, to jest w ogóle jedna z takich droższych marek, ale ona tak zaczęła troszkę prężnie się pokazywać w Oliwiank. Tak, a mowa tutaj o Primera. Ta marka, oprócz tego, że zaczęła się pokazywać w Oliwiank, to też cenowo tak fajnie zaczęła wychodzić, więc zdecydowaliśmy się zakupić, a w tym też przy okazji dostaliśmy gratisy, więc czemu by nie? Dokładnie, a to jest produkt, który ja widziałam bywał polecany bardzo przez Koreanki. Wydaje mi się, że na zagranicznych social mediach w ogóle nikt o nim nie mówi, ale w Korei on jest polecany. Kolejny produkt to też moim zdaniem ciekawa nowość, tylko jak patrzymy na dostępność, to wydaje mi się, że on na zagranicznym rynku w ogóle jeszcze nie jest dostępny, bo ja próbowałam szukać po angielsku i nic się nie pojawiło, ale no myślę, że to może z czasem wejdzie, a mowa tutaj o właśnie tym cleansing oil, czyli olejku z Toridena właśnie z tej serii nawilżającej Divin. Mnie ten produkt bardzo zaciekawił, bo no, obie jesteśmy fankami Toridena i ja generalnie lubię właśnie takie nawilżające olejki, mimo tego, że mam tłustą skórę, to kiedyś używałam jednego i bardzo mi się sprawdził, więc jak zobaczyłam tą próbkę, bo można sobie było taką zakupić, to musiałam, po prostu musiałam. On w ogóle wydaje się bardzo lekki. Coś z takich bardziej olejów Takich wodnistych, podobnych nie? do kogo? Do Skin Johnsona. I Be-Plain. I B-Plain. Nie jest to na pewno Manio, który jest takim Tak. gęstym olejem. Ale chyba to też jest jakiś taki trend w olejach bardziej. Tak, że są delikatniejsze, jeżeli Takie chodzi o konsystencję. Właśnie, że są takie bardziej wodniste, może się z nimi troszkę lepiej pracować. No jestem bardzo ciekawa, bo on mimo tego, że ma nawilżać, ma też bardzo porządnie wymywać pory, więc zobaczymy. Ja po piance to mogę powiedzieć, że oni tutaj w tą, jeżeli chodzi o Tak. cleansing, to naprawdę chcą, żeby były wyczyszczone, więc może to być bardzo ciekawy produkt, chociaż ja się trochę obawiam, tak jak samo tego B-Plain. Nadal się obawiam B-Plaina. Lubię ten olej, ale naprawdę jak on czyści te pory, to powiem Ci szczerze. Bardzo czyści, więc faktycznie trzeba sięgnąć po taką piankę bardziej nawilżającą. A jeśli mowa o nawilżających piankach, Jakie przejście! takie fantastyczne. Tak, ja mam piankę tutaj JBK Relief Hydration Light Foam Cleansing i ja już jestem po testach, pierwszych takich testach, to jestem naprawdę z niego zadowolona, ale co się dziwię, jest napakowany ceramidami. Naprawdę jest fajną pianką, która ma takie drobinki. Tak, ona jest zielona i ma takie drobinki, które także dają taki lekkie nawilżenie. Ona w ogóle jest taka lekko ziarnista. Ale ona jest taka bardziej jak typ B-Plaina, tej zielonej pianki. Tak, ale ona nie ma tych takich, które mają Ciebie jakby tak oczyszczać mechanicznie. Chociaż tamta niby też, tylko to wiesz, Tylko no to już pewnie ona- zależy w zależności od typu skóry, co nie? Nie, to jest coś innego. To jest całkowicie coś innego, bo nie czuję właśnie u siebie, bo to zależy od typu. U mnie na przykład ten B-Plain troszeczkę jednak podrażniał, czułam takie tarcie, a tutaj żadnego tarcia nie ma. Nic, zero. Po prostu to jest jakby takie kapsułki, one się... No też są kapsułki faktycznie. Są tak. kapsułki i są właśnie to takie ziarenka czegoś. Ziarenka, ale one są jakby trawą. Jakby zobaczyła to tak jakby to była trawa, a nie... No one są takie bardziej miękkie mimo wszystko. Tak, tak. I ona naprawdę dobrze nawilża. Moja skóra potem jest naprawdę dobrze nawilżona. I też jest raczej bezzapachowa. No nie czuć tutaj zapachu. I teraz mam piękne... Ręce do końca tego filmiku. A jeżeli mówimy właśnie o kapsułkach, to mamy coś, co ma takie właśnie drobinki w sobie, które mają tak oczyścić. Ja się przestraszyłam, jak Monika mi to pokazała, dlatego że to jest produkt, który ma peelingować.
Tak. I to też jest kolejny produkt z Primery. My dostałyśmy właśnie próbkę, który jest dość popularny. I on też był sprzedawany właśnie taki duży produkt. No my nie chciałyśmy sobie nie chciałyśmy kupować czegoś takiego, no bo wiecie, Martyna taka skóra, ale wygląda na bardzo delikatny produkt. I faktycznie to jest bardziej typ takiego enzymatycznego, gumki. tak, takiego enzymatycznego peelingu, trochę też nawilżającego. Więc jeżeli lubicie właśnie bardziej mechaniczny peeling, to wydaje mi się, że to może być spoko. To jest w ogóle produkt, który mi trochę przypominał, jak tak tarłaś, to taką właśnie gumkę od tego Roundlab, który mam. Więc naprawdę wydaje się fajny, chociaż pierwsze wrażenie, jak zobaczyłam to peeling i taki ten, no to Ale on jest taki wodnisty, właśnie enzymatyczny. Ja na przykład tak czy siak nie jestem fanką właśnie takich mechanicznych produktów, bo jakby nie widzę potrzeby używania tego na mojej skórze, bo jej tak na zdrówko. nie wytrzymam. Kolejny produkt, bardzo ciekawy, mowa tutaj o spikulach. Tak, i Co to ty jest zachciałaś? produkt, o którym wspominaliśmy co piszczy K-Beauty 01. Tak. I mamy tutaj od Bocha Collagen Remodeling Deep Shot Serum. I to, chociaż nie mówi o tym, że są spikule, to są spikule, moim zdaniem delikatniejsze niż Viti. Jest to naprawdę ciekawy produkt, jeżeli właśnie chodzi o osoby z dojrzałą skórą, bo mam napakowane tutaj kolagenu i innych produktów naprawdę sporo. I ma nam Uelastycznić. i ma nam tą skórę uelastycznić, więc jest to bardzo interesujący produkt. Ja teraz znowu odeszłam od spikul, ale jak wrócę, to pewnie odstawię to VT, które mam i będę intensywnie korzystała z tego. Dam Wam znać po czasie, jak się sprawują i czy naprawdę ta skóra dostała tego blasku. To się okaże, jak wypadają w porównaniu właśnie ze spikulami z Viti. Kolejne dwa produkty to mamy tutaj ampułki. Obie dość popularne, chociaż jedna bardziej popularna na zagranicznym rynku, druga chyba bardziej popularna w Korei. To może ja zacznę. Tutaj mam ampułkę z Innisfree Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Serum. Postanowiłam wrócić właśnie do witaminy C i bardzo długo się zastanawiałam, jakiego produktu ja bym chciała użyć i po ostatniej ampułce z Mediheal stwierdziłam, że jednak bez zapachu. A bardzo lubiłam właśnie tą ampułkę z... Są w ogóle 4 rodzaje tych ampułek, więc jest na pewno ta Stika Retinol i ją bardzo, bardzo lubiłam i jest też ta zielona Green Tea Seed Hyaluronic coś tam. Dodam Wam tutaj nazwę, to tamtą ampułkę też bardzo mi się podobała, zużyłam właśnie takie mini opakowania 2, więc stwierdziłam, że czemu nie sięgnę po tą, zwłaszcza, że ona nie ma dodatków zapachowych i dla wrażliwych skór na pewno się nada, właśnie nie ma też alergenów, nie ma olejów mineralnych i tak dalej, więc naprawdę zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Ma takie fajne właśnie malutkie kapsułki. Dobra, a po drugiej stronie właśnie produkt, który jest popularny na zagranicznym rynku, czyli Madagascar Centella Probio Sika Intensive Ampoule, która ma pomóc w barierze hydrolipidowej odzyskania świetności, której ja nadal potrzebuję. Ja mam tak mieszane uczucia do Skin Johnsa, że jeżeli ten produkt mi się nie sprawdzi, to ja już więcej nie tknę nic od Skin Johnsa. Tak, Martyna właśnie cały czas mówi, że będę sama musiała testować tą markę. Dla mnie ta marka jest okej, no ale wiecie, God knows. Martynie nie przypadła do gustu. No zobaczymy, jak ta ampułka, bo ona faktycznie ma być bardziej odżywcza, więc w teorii powinna się sprawdzić do Twojego typu skóry. No ale teoria, praktyka to dwie różne rzeczy, więc to się jeszcze okaże. Żeby oddać, to jest jeden produkt, który po prostu nic mi nie robił, był ok, ale myślę, że mam inne produkty, które są lepsze, to jest tylko ten Krem przeciwsłoneczny. krem przeciwsłoneczny. Więc zobaczymy, no jeżeli tutaj nic nie pójdzie, to naprawdę Ty pod film o Skin Jonesa będziesz sobie sama testować, a ja będę stała i będę
pani kameraman. Nie będziesz mówiła, co ci się nie sprawdziło. Tak, o właśnie, jak Takiego- hejtera. Tak, zawsze potrzeba właśnie hejtera. Dobra, kolejny produkt to też produkt, który mamy wspólny, tylko właściwie teraz mamy tylko jedno opakowanie, czyli płatki pod oczy z Medipil, Hyaluron, Rose Peptide 9, Ampule Eye Patch. Ich są 4 rodzaje, ta akurat ma być właśnie taka odżywcza, w sensie te płatki mają być akurat takie bardzo odżywcze, więc mają pomóc właśnie odżywić, uelastycznić tą okolicę pod okiem. One właśnie pachną trochę jak taka, O Jezu. znaczy to nie jest intensywny zapach, ale to jest zapach takiej róży, takiej wiesz, typowej O róży. tak, wiem, I jak znam. ktoś lubi taki zapach, to okej, ja na przykład nie jestem fanką, szczerze powiedziawszy, ale o tyle ten zapach jest, oczywiście jak one są wszystkie razem, to jest takie bardzo wyczuwalne, ale tak po jednym płatku, no to da się wytrzymać. Jak na razie moim zdaniem są ok, sprawdzają się. Ale ja mam trochę problem z tym, że jak używałam tych płatków pod oczy od Abiba, to była taka miłość, że po prostu teraz wszystko tak, wiecie. No ja Wam powiem tak, że zobaczymy, bo czy miłość do Abiba będzie bardzo ogromniasta, dlatego że zauważyłam, że odkąd przestałam używać płatków do oczu, bo po prostu szukałam jakichś do przetestowania nowych, to zaczęły mi się pokazywać bruzdy pod oczami, których wcześniej naprawdę nie miałam już dłuższego czasu, bo codziennie, jak kiedyś w ogóle zapominałam o takim produkcie, to teraz naprawdę często używam i zauważyłam, że zanikają mi te bruzdy pod oczami. A jak tylko przestałam, to oczywiście zaczęło to wracać i makijaż na przykład zaczął mi się zbierać, więc czekam na przetestowanie, chociaż po ostatnich nowościach, które nagrałyśmy, jestem zainteresowana też tymi innymi z Cosarexa. Ja też, właśnie ja też, ale one I trochę wyszły, żałuję. one wyszły jak ja już je kupiłam, więc... A ja jeszcze nie wiem, czy ja kupiłam, czy nie. Właśnie, chyba nie, ty mogłaś kupić, ale one na razie nie są przecenione, A więc... właśnie, nawet ciężko są dość drogie. tak, ja na stronie widziałam, no to jeszcze będziemy czekać na przeceny. Dobrze, tutaj kolejna, no nie aż taka nowość, ale Dla Was na pewno nie nowość, ale dla nas nie nowość, ale Nowość. dla nas nowość, czyli maska z Biodance. tak, w końcu Ale myślę. W końcu, ale wiesz co mnie najbardziej rozwala, że ja kocham naprawdę te toner padsy. Jestem chyba jedną z pierwszych osób, która najpierw przetestowała toner padsy, a potem przetestuje maskę. Bo chyba takiej osoby nie ma jak ja, więc czuję się bardzo specjalna, ale w końcu właśnie mamy tą nawilżającą. Tak, i w ogóle to jest śmieszne, bo tutaj jest naprawdę mocno nawilżająca, więc zastanawiam się, jak u Ciebie to zadziała. Ale właśnie dużo osób poleca do takiej skóry trądzikowej, właśnie do skóry, która ma problemy właśnie z zaczerwienieniami, poleca tą maskę. No bo tutaj generalnie nie ma takich, Zapychających rzeczy. powinno nie być, więc zobaczymy. No ja jestem tego ciekawa, chociaż no ja nie jestem dużą fanką kolagenowych mask, bo nienawidzę trzymać maskę dłużej niż 10 minut, dlatego ja jestem fanką codziennych Codziennych. mask, więc przetestuję. Ile to trzeba trzymać? No najlepiej tak 3 godziny, szczerze powiedziawszy, no ale tak przynajmniej 2. To ja chyba pójdę jednak w niej spać. Przynajmniej 2. No powiem Ci, że ja próbowałam kiedyś, ale ciężko mi było i tak jak nie mogłam zasnąć, a potem po prostu ją zdjęłam w środku nocy. Wiedziałaś o tym, że w ogóle Nie, bo się przebudziłam i tak czułam to na twarzy i to było bardzo nieprzyjemne, więc tak rano się budzę, gdzie ta maska? I mi się przypomniało, że w nocy ją zdjęłam. Dobrze, to kolejny produkt. Co my tutaj mamy? Szampony. Coś do Tak, włosów. właśnie. I to są 2 produkty, które ja kupiłam. Jeden jest z Daiso, z tej tańszej propozycji, a drugi to jest z jednej z ulubionych marek, które lubię do produktów do włosów, z Aromatica Rosemary Salt Scrub Shampoo. I jak na razie tutaj za dużo nie mogę powiedzieć, dopiero jestem w trakcie testów. Jeszcze mam resztkę szamponu, który Ty mi zaproponowałaś. Aromatica Rosemary Salt Scrub, on fajnie oczyszcza skórę. Nie jest to może takie uczucie jak po innych szamponach, które potrafią tak porządnie oczyścić. Czuć tą sól. Czuć tą sól, ale nie jest to na pewno jakoś super podrażniający szampon, taki mocno oczyszczający, więc fajne, delikatne włosy na pewno fajnie także wyglądają. Potem są oczyszczone, wydają się takie fajne, mięciutkie, ale do testów muszę jeszcze troszkę podejść bardziej tak intensywnie po skończonym tamtym szamponie. Dobra.
Dobrze, to teraz przejdźmy do takiej strefy makijażowej oraz z produktów z Daiso na sam koniec. Tak. Dobra, co mamy z makijażu? To jest chyba jedyna rzecz, którą mamy z makijażu poza Daiso i to jest podkład z Amuse Ceramic Skin Perfector Flawless Longwear Cover Foundation. I ten podkład jest no nie aż taką nowością, ale Amuse zasłynęło właśnie z tej ceramidowej linii, jeśli idzie o Cushion. Cushion na koreańskich właśnie mediach społecznościowych był bardzo popularny, dużo osób go polecało, bo nie dość, że on generalnie zawiera, właśnie naprawdę zawiera ceramidy, zawiera peptydy, więc teraz widać, Matko, że w to tej... coś dla mnie. Teraz, ale generalnie jak ja patrzyłam, to teraz w większości nowych właśnie jakichś podkładów czy kuszionów Koreańczycy uwielbiają dorzucać właśnie jakieś fajne składniki, które mają też Odżywić. tak, odżywić, pomóc naszą skórę, trochę ją ukoić, no bo wiecie, jak długo macie makijaż na sobie, no to Zgadza on się. też potrafi wysuszać i faktycznie bardzo dużo osób polecało ten kuszyn, jeśli idzie o ten podkład. Użyłam go parę razy i on wydaje mi się spoko, chociaż w porównaniu z moim poprzednim podkładem raczej jestem fanką tamtego, bo on faktycznie ma takie bardziej matowe wykończenie. Więc jeżeli lubicie coś takiego, to na pewno może się sprawdzić. Amuse generalnie znane jest z tego, że bardzo łatwo zrobić taką cienką warstwę i po prostu można użyć jednej warstwy, potem drugiej, tam gdzie potrzebujecie tylko, więc to jest na pewno duża zaleta tego podkładu. Jeśli idzie o kolory, wiadomo, w Korei jest ich niewiele, ten wydaje mi się pasuje w miarę względnie do mojej skóry. Jest fajny, chociaż ja bym wolała, żeby on troszkę bardziej nawilżał, ale no to już jest taka moja preferencja po prostu, bo ja wcześniej używałam cały czas takiego podkładu z glowem. Więc tutaj jest różnica, on się troszeczkę potrafi zebrać w tych zmarszczkach, ale też nie jakoś tak niesamowicie, więc wydaje mi się, że jest ok i tadam! Hello Kitty! Tak, kupiłam Tak. sobie z Hello Kitty, był do tego jeszcze pędzelek, więc cute. Taka, no, Cute. promocja. Taka promocja. Powiem tak, że jak zobaczyłam dzisiaj Monikę, bo Monika ma pierwszy raz na twarzy go, to słowem mówiąc lubię Monikę w jej BB Creamie, który naprawdę ładnie na jej twarzy wygląda. Po prostu Wiesz, to jest różnica, nie? No bo jednak No. krem BB wygląda bardziej naturalnie, ale to, co jest właśnie zaletą podkładu, to, że on się mniej wyświeca, jak macie tłustą skórę. No bo to też BB jest krem racja. faktycznie on się potrafi bardzo, bardzo wyświecić, ale moim zdaniem na przykład na zimę ja wolę też ten krem BB, szczerze powiedziawszy, Bo bo naprawdę- on nie wchodzi, nie zasycha tak. No, twoja skóra w ogóle w tym BB Creamie naprawdę dobrze, naturalnie wygląda i ten kolor pasuje do Ciebie. No mimo tego, że jest tylko jeden, no właśnie, bo on to się jest. faktycznie tak fajnie dopasowuje. Dobrze, to kolejne produkty. Z makijażu. To Tak. teraz jest Daiso. Daiso wypuściło nową markę u siebie w ofercie i mamy markę Dinto. Ty masz podkład oraz Tint, który został w samochodzie, więc go tutaj nie mam. Ale tak, jeśli idzie o ten podkład, to w ogóle to on też na koreańskich socialach to jest po prostu hit na niego. Bo tak jak na przykład był ten podkład z Taga, to dużo osób aż tak za nim nie szalało, to na temat tego było bardzo dużo porównań, że on jest lepszy od tego z Taga. Dlatego ja się w końcu skusiłam i on faktycznie jest taki bardzo lejący się. On się bardzo leje, co tutaj widać. To jest po prostu taka Woda troszkę. O, On się tak no. bardzo leje, więc on też się tak spoko rozprowadza, tylko no tutaj pytanie, jak to będzie wyglądać, bo ja sobie tego nawaliłam trochę, więc no wygląda to tak. Kolor też tak, no ja nie jestem przekonana, jak to będzie wyglądać, zobaczymy, ale dużym minusem jest smród tego produktu, bo naprawdę on pachnie tak bardzo specyficznie, jak są takie świeczki, wiesz, o takich zapachach właśnie bardzo ogrodowych, czy coś takiego, to moim zdaniem tak pachnie, właśnie niby szałwią. Potem ten zapach szałwi zanika i zostaje zapach, jak to Ty stwierdziłaś, starszej pani. tak. Tak, no niestety tak mi pachnie to, czego ja bardzo nie lubię. Na przykład mojej koleżance tego nie przeszkadza, bo ona także kupiła sobie ten podkład i ona jest z niego zadowolona, ale ja na przykład jestem przyczulona na te zapachy i jak poczułam to, no to poczułam takie właśnie, jak kojarzycie, to jest takie stare perfumy, które specyficznie pachniały i często właśnie takie starsze panie, które mają jeszcze te perfumy w zasobach, to czasami jak się
psikną mi to jeszcze tak za dużo, to czuć, po prostu jest to intensywny zapach i ja to czuję. Przejdźmy do kolejnego produktu. Kolejny produkt to jest nasz raczej wspólny, ty masz inny kolor, tak. który mi się bardziej podoba, bo ty masz tą taką przygaszoną różę. Tak, i on w ogóle jest dość, w ogóle te tinty, to co jest ciekawe w Korei, zazwyczaj te tinty wszystkie są bardzo jasne, a te tinty To są są dość intensywne. ciemne i one potem z czasem nabierają tego koloru, co ja widziałam właśnie, bardzo dużo Koreańczyków narzekało na to, że tutaj trzeba uważać, bo ten tint będzie później ciemniejszy. Mi się akurat to podoba, bo ciężko jest o taki koreański tint, który faktycznie będzie mieć ten taki kolor i będzie też glowem przy okazji. Bo te matowe, no to takie kolory są, ale te z glowem zazwyczaj wyglądają jaśniej niż jakby na tych zdjęciach. Tak, to jest prawda i jak dobierzesz dobrze produkt, kolor, to fajnie, ale ja na przykład myślę, że nie wtrafiłam. Raczej ty mówisz, że okej wyglądasz, ale ja się nie czuję Dobra. jak ja w tym kolorze. Może muszę się po prostu przekonać. Ja myślałam właśnie, że on też jest takim kolorem, który jest takim przygaszoną różą. Ale właśnie to jest problem z tymi taki tintami. miedziany kolor. Bo to jest trochę problem z tymi tintami, że one naprawdę na ustach wyglądają bardzo inaczej. Wyglądają zdecydowanie, to wygląda jak inny kolor niż na ten w opakowaniu. No niestety, no. I A nie są tanie, bo Patrz. ten tint jak na Daiso kosztuje no sporo. tak, no ja muszę jeszcze go trochę potestować. No nie jestem do końca z niego zadowolona. Zobaczę może z innym makijażem. Ja myślałam, że to jest róż, więc dodałam róż na policzkach, więc to się troszkę gryzło Tak, a razem. to jest, no. chociaż powiem Ci, że bardzo by pasował do tego swetra. No zobaczymy, Taki no. kolor. Zobaczymy. Może powinnam właśnie wtedy sobie pomalować nim także policzki, żeby tak kolorystycznie wszystko poszło razem. Prawda. Martyna zakupiła sobie też dwie paletki cieni do oczu. Tutaj mamy dwa kolory. W ogóle ja kocham te nazwy. Te paletki nazywają się Nostalgia Eye Palette. Nazwy naprawdę są fajne, jeśli idzie o Dinto. I tutaj mamy 71, czyli Little Alcott i 73, czyli Little Salon. I to, co jest fajne, właśnie one są małe. Moim zdaniem to jest na plus. To jest na plus, bo wiemy, że w pewnym momencie je zużyjemy, a nie do niektóre. Ale ładne są. W ogóle I- cały design tego Dinto jest ładny. Tak, i moim zdaniem one też tanio wychodzą, więc można sobie popróbować, bo 5000 kosztują. Nie musisz kupować tej wielkiej paletki, które nie wiesz, czy na pewno te kolory będą Tobie pasowały i niektóre z nich naprawdę nie pasują. Prawda. Właśnie. Jakkolwiek byś próbował używać wszystkich, to ciężko jest znaleźć o paletę, którą będziesz używać wszystkich kolorów. Tutaj mogę dać tyle, że ta różowa trochę cukierkowo wychodzi niestety na skórze, bo tak jak tutaj bardzo ładnie ta paleta kolorystyczna wygląda, to niestety na skórze to wygląda trochę cukierkowo i niektórym to pasuje, dobrze, ale mi chyba nie do końca. I to też są takie kolory, które zapewne też jeśli idzie o wasz cały koloryt, mogą wyglądać inaczej na każdym. Tak, i tutaj też trzeba uważać, żeby po prostu nie przesadzić. Jeżeli mamy tutaj ten róż, to uważajmy na policzkach, żeby też nie przesadzić, bo wtedy ta twarz naprawdę jest pokryta tym różem. Co prawda do tego mamy tu ciekawy kolor, bo można fajne kreski z nim zrobić. Bo jest taki ciemniejszy, brązowy. Druga paletka jest delikatniejsza. Myślę, że w takich kolorach brązu w większej liczbie osób się spodoba. Tak, i wydaje mi się, że każdemu się sprawdzi. Nawet jak ktoś nie potrafi za bardzo się malować i nie wie, jakie kolory dobrać do siebie, to są kolory, które nie zrobią Wam krzywdy na pewno. Tak, na pewno, chociaż wcale nie są takie delikatne. Jak na przykład możemy kojarzyć malując na przykład i nic nie widząc, dokładając i też nic nie widząc. Tutaj jednak troszkę tego koloru jest, ale chyba właśnie Dinto jest znane z tego, że jednak te kolory są intensywniejsze niż koreański rynek jest przyzwyczajony. Tak, ale oni też w ogóle mają fajne, takie przygaszone kolory i też właśnie często to, co Ty mówisz, i intensywniejsze, ale nie na takiej zasadzie, że właśnie tylko przygaszone, właśnie ciemniejsze. Tak, zgadzam się. Kolejnym produktem od Dinto i to jest produkt, który mi się naprawdę podoba. Bardzo ładny efekt na skórze robi i to jest ten puder taki sypki, który naprawdę fajnie wygląda. Do tego on jest w kolorze brzoskwiniowym, masz jeszcze dwa inne, chyba taki róż I jest fioletowy na pewno. i jest fioletowy. I ten pomarańczowy naprawdę fajnie wygląda na skórze, fajnie właśnie robi taki ten semi-mat, ten taki blur troszkę. blur, ale nie gasi tego
jakby to powiedzieć, glow lekkiego spod skóry, więc idealny jest do tego efektu chmurka. Prawda. I to jest ostatni produkt, który mamy z kolorówki, jeżeli chodzi o Daiso, bo jeszcze została nam cała marka, która weszła już niedawno dla fanów takich jak ja, dlatego ja nie tutaj mogłaś się oprzeć. Znowu ja się muszę tutaj produkować, gadając. A mówimy oczywiście o Real Barrier, czyli dla fanów po prostu mlecznych tonerów, gęstych kremów oraz mlecznych maseczek. Bo mamy tutaj oczywiście toner mleczny, który jest mniejszy i jest lżejszy niż ten, który kojarzycie u mnie. Nie, jest bardziej taki wodnisty, mogłabym powiedzieć, ale jest także napakowany, bo mamy tutaj ceramidy i kwas hialuronowy, który jest naprawdę ciekawym produktem, jeżeli chodzi o ten toner. Ja będę go dopiero testować, więc dam Wam znać. To samo, jeżeli mówimy o kremach, bo mam dwa rodzaje kremu. Mamy Firming Booster Cream, taką w fioletowym opakowaniu, który wydaje się naprawdę super, i mamy też troszkę lżejszy, który nawet mogłaby się taka osoba jak Ty zainteresować. Tak, no bo tutaj mamy też dodatek właśnie pstroistki sercowatej, więc ma ten krem też trochę nie dość, że nawilżyć, to jeszcze ukoić naszą skórę. Tak, i on jest dużo lżejszy niż kojarzycie na przykład Real Barrier, ten taki masełkowy. Właśnie jeżeli już mielibyśmy się pokusić o stwierdzenie, który jest najbliżej tego masełkowego, no to chyba ten, mimo tego, że Tak. to nie jest aż taki... Tak, on w ogóle widać, że ma taką ciekawą strukturę kremu. On jest taki dość gęsty, ale nie aż tak gęsty jak... Tak, lżejszy jest. Ale Jest. ciekawy jest. Ale widać właśnie, że on tak troszkę jednak jest gęsty, troszkę siedzi na skórze. Ale zobaczymy, jak się będzie wchłaniał, nie? Bo raczej Real Barrier znany jest z tego, że naprawdę dobrze się wchłania. Tak, to prawda. Bardzo Zgodzę się szybko. z tym. Ty Zgodzę się przetestowałaś, ale u Ciebie niestety No, ale u mnie też się wchłania. raczej nie sprawdził się w sensie Zapchał mnie. składnikowy, no. No, chcąc nie chcąc, ale faktycznie wchłaniał się porządnie. Tak też się wydaje, że tak się wchłania, chociaż no... Zobaczymy. Kolejnym produktem to jest to, że ostatnio znowu widziałam mocniej podrażnioną skórę, dlatego kupiłam Deep Moisture Balm i tu mamy za to ceramidy i pantenol, więc naprawdę ma ułagodzić te miejsca, które są takie okrutnie podrażnione. Dowilżyć to wszystko. Tak, dowilżyć. On też jest, wydaje mi się, że on też może być takim produktem trochę, nie takim typowo, wiecie, dla tylko skór takich jak Martyna, ale po prostu jak macie problemy z trochę przesuszoną skórą, to ta wersja z Daiso w ogóle jest mniej intensywna, chyba przez to może się sprawdzić w większej ilości osób. Tak. Może właśnie tą serią Real Barrier chciałby zachęcić klientów do swojej serii, która jest klasyczna w Olive Young. I na koniec, nie najgorszy, ale i na sam koniec mamy Cera Base Moisturizing Cream Mask i jest to maska mleczna. Ona wydaje się bardzo malutka i ona wydaje się mniejsza niż jest na przykład taka klasyczna maseczka, bo ona mi nie dochodzi na przykład do krańców twarzy. No, Daiso muszą oszczędzać. No. No to oszczędzają na materiale, ale za to jeżeli chodzi o sam środek, czyli to serum, jest naprawdę fajne. Dobrze nawilża. Ja dokupiłam, bo pierwszą przetestowałam, zobaczyłam, że skóra dobrze wygląda po nim, fajnie jest ukojona, więc dokupiłam sobie 5 dodatkowych. Właśnie po Riddle Shotu mam zamiar ją używać i mam też zamiar używać po dniu z retinolem, więc wydaje się naprawdę ciekawa. Myślę, że warta do użycia i ja nawet ją już nagrałam filmik, jak ją testuję, więc wstawiam Wam tutaj i tym produktem będziemy kończyć nasz filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie znać, jakie Wy macie nowości w swoich szafkach. Tak, i co Wy byście przetestowali z naszych nowości? No właśnie. Do tego czasu zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału i Widzimy się kolejnym razem. pa! Jeszcze tylko jeden! Czy jeszcze coś zabrakło?